Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, idźcie z pewnością mojej opieki, nigdy nie opuszczam tych, którzy są moimi. Pozostaję obok moich wiernych. Mój lud będzie wstrząśnięty, a nie pokonany. Moja obecność nie rozstaje się z tymi, którzy szukają mojej pomocy i nie odwracają się od mojego domu. Moi umiłowani, wzywam was do zwrócenia uwagi na moje słowo, nie rozpraszajcie się przyziemnymi sprawami. Te pędzą was w błoto i wstrzymują ducha człowieka. Chociaż pozostaje w każdym z was, to jednak, gdy jesteście bardziej światowi niż moi, odpychacie mnie i odsuwacie na bok. Mój bok znów został przebity i mój Kościół będzie cierpiał na nowo, będzie obwiniany wciąż na nowo. Bądźcie pewni, że ja, w środku tego ucisku, przyjdę z moim błogosławieństwem dla moich wiernych, dla moich dzieci, które pozostają uważne na moje słowo i wierne mi. Nie zaniedbujcie wezwań mojej Matki. Zapraszam was do trwania w modlitwie miłości do siebie nawzajem. Zapraszam was do trwania w jedności, do niewskazywania na siebie nawzajem, bo to daje powód wrogowi człowieka do nabrania siły i osłabienia was. Bądźcie miłosierni, jak ja jestem miłosierny wobec was. Mój umiłowany ludu, jak wiele napaści nadchodzi. Ostrzegam was raz jeszcze, aby duch, najwznioślejsza część człowieka, pozostał gotowy zwrócić się do mnie. Mój Kościół znowu będzie pił gorzki kielich, ale moja Matka przychodzi nieustannie ze swoją miłością, swoją czułością i swoim potężnym wstawiennictwem, aby podtrzymać tych, którzy są osłabieni. Moja Matka, mój pierwszy uczeń, jest nauczycielką wszystkich tych, którzy chcą iść za mną, nie zaniedbujcie ani nie pogardzajcie jej wezwaniami. Mój umiłowany ludu, z jak wielką łatwością zapominacie moje słowo. To boli moje serce. Bądźcie tymi duszami, które w każdej chwili wyznaczają drogę, dając w ten sposób świadectwo o tym, który w was mieszka, o mojej miłości, o moim pokoju, o mojej pokorze i o moim miłosierdziu. Nie obawiajcie się, że zostaniecie wyróżnieni za to, że jesteście inni niż reszta świata. Przychodzę po moją małą trzódkę, po moją świętą resztkę, która pozostaje w mojej woli. Przychodzę po to, co moje, po tych, którzy idą z oczami wzniesionymi ku niebu, tam, gdzie się znajduję. Wasi bracia w podróży, wasi opiekunowie będą posłani przeze mnie, w trudnych chwilach dla ludzkości, będą was bronić i będą wam pomagać. Nie lękajcie się, nie jesteście sami. Mój dom zstępuje i pomaga mojemu ludowi. Ten, który przyjdzie z moim słowem do każdego serca, jest więcej niż prorokiem, łamiącym serca z kamienia. Ostrzegam was, abyście nie byli zdezorientowani. Zapraszam was do modlitwy za instytucję mojego Kościoła. Moi umiłowani, mój ludu, nie zniechęcajcie się. Wy, którzy mnie kochacie, wiecie, że to, co zapowiadam, spełnia się. Widzicie cierpienie w kolejnych miejscach, będące konsekwencją źle użytej ludzkiej woli. To obudziło naturę, która czuje grzech, który ją dusi i uciska, która widzi obojętnego człowieka, który o mnie zapomniał. Wulkany wybuchają i ogień pojawia się na nowo. Ziemia drży z siłą w pragnieniu odnowienia się i oczyszczenia z zanieczyszczeń, jakie pozostawił na niej opadły błędny duch ludzki. Ja, jako żebrak miłości, z otwartym bokiem, błogosławię moich wiernych. Namaszczam was olejkiem mojej miłości,
abyście się nie lękali i abyście byli pewni, że to, co wam ogłaszam, jest z miłości, a nie po to, aby wywołać w was lęk, gdyż moje serce gorąco pragnie ratować tych, którzy niekiedy przychodzą do mnie i którzy mnie kochają, ale wciąż opierają się rozpoznaniu mnie. Wzywam was z szybkością do powrotu do mnie. Pamiętajcie, że czas nie jest czasem, a chwila przestała być chwilą. Nie zapominajcie, że moja miłość jest nieskończona, jak nieskończone jest moje miłosierdzie. Pamiętajcie, że ja jestem sprawiedliwy i nie daję temu synowi lub córce tego, na co nie zasługuje z powodu własnej woli, ponieważ moją wolą jest, aby wszystkie moje dzieci zostały zbawione i przyszły do mnie. Pozostańcie zjednoczeni. Nawet jeśli jesteście wyróżnieni i nawet jeśli wasze serca są wstrząśnięte przed wiadomościami, które do was docierają, pozostańcie pewni, że ja, w mojej nieskończonej miłości, nie opuszczę mojego ludu i jeśli nadal będą mi wierni, będą moją świętą resztką. Wzywam moich kapłanów, aby byli święci, aby głosili moje słowo, aby mi służyli, oddając się za mój lud. Ta chwila jest po to, aby zachować czujność z waszymi lampami napełnionymi oliwą, ponieważ przychodzę po tych, którzy są moi. Mój ukochany ludu, w nieskończonej miłości do moich dzieci, daje się bez wytchnienia i daje się w Eucharystii z moim ciałem i moją krwią, jako pokarm miłości dla wszystkich, którzy są godnie przygotowani. Mój ludu, jak bardzo was kocham i jak bardzo was szukam. Moi umiłowani, nie zaniedbujcie moich wezwań do modlitwy za instytucję mojego Kościoła i za papieża Franciszka. On jest moim synem. Ci, których wspierał w przeszłości, zdradzą go i będą tymi, którzy doprowadzą moją instytucję i moje mistyczne ciało do upadku. Nie pozwolą mu iść naprzód, przeszkody będą ciągłe i będą domagać się od niego wielkich zmian we wszystkim, co dotyczy liturgii. Kościół pozostaje wylewny, ale musi wrócić do swojej rzeczywistości. Jest zbyt wielu pozbawionych środków do życia, od lat głód biczuje wielkie kontynenty, moi mali umierają z głodu i co robi instytucja mojego Kościoła, aby pomnożyć bochenki i ryby? W moim domu, Watykanie, siedzą ci, którzy splamili jego czystość swoimi niepohamowanymi rządzami władzy i wprowadzili do mojego domu nieład i niemoralność. W tej chwili proszę mojego syna Franciszka, papieża i biskupa Rzymu, aby ujawnił trzecią tajemnicę, którą moja matka przekazała ludzkości w Fatimie. Wcześniej była ona znana tylko częściowo, ale w tej chwili, gdy zbliża się jej wypełnienie, lud mój musi poznać prawdziwe słowo mojej matki, aby ludzkość widziała rzeczywistość jako coś bliskiego, a nie dalekiego, i abyście umocnili wiarę, zanim zło uobecni się, zdezorientuje i zawładnie moim ludem. Instytucja mojego Kościoła będzie się zataczać, a mój lud będzie uciekać jak owce bez pasterza. W tej chwili pytacie się i czujecie się godni wiedzieć, czy Franciszek jest, czy nie jest papieżem godnym zaufania. Módlcie się. Po owocach ich poznacie. Módlcie się za Włochy. Moi ukochani, moje błogosławieństwo niech będzie z wami w tych chwilach agonii. Nie opuszczę was, pozostanę z wami, Jezus.